Podczas naszej ostatniej wizyty w Polsce w lecie ubiegłego roku, pod koniec sierpnia, opublikowaliśmy film o Rzeszowie. 8 miesięcy później, czyli w czerwcu 2019, jedna z osób, które brały udział w tym filmie, decyduje, że nie chce więcej w nim być. Co się dzieje w takim przypadku? Ja osobiście staram się do wszystkiego podchodzić zdroworozsądkowo, więc mój pierwszy instynkt to jest pytanie dlaczego? Dlaczego nie chcesz więcej być w naszym filmie? Odpowiedź w tym przypadku brzmiała, bo nie chcę. Więc ja osobiście też nie chcę wielu rzeczy w moim życiu. Nie chcę, żeby moja żona miała raka, nie chcę płacić podatków i nie chcę się starzeć, ale muszę się liczyć z tym, że wszystkie te rzeczy są w moim życiu obecne i nie da się ich tak po prostu pstryknięciem palców zlikwidować. Rozpatrzmy tą sprawę pod dwoma kątami. Jeśli faktycznie obecność w naszym filmie powoduje jakiś poważny stres w waszym życiu, jesteście prześladowani, męczeni, ktoś cały czas mówi wam, że wyszliście fatalnie i ogólnie sprawia to, że wasze życie stało się koszmarem, to oczywiście podchodzimy do tej sprawy inaczej i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby wam pomóc, łącznie być może ewentualnie ostatecznie z usunięciem filmu, jeśli problem faktycznie jest poważny. Natomiast jeśli po prostu zmieniliście zdanie, ale oryginalnie zgodziliście się na obecność w tym filmie i mamy tą waszą zgodę nagraną i jest to dosyć oczywiste, jeśli dwie osoby rozmawiają, patrząc w kamerę, że obydwie osoby są świadome tego, że są nagrywane i że film ostatecznie będzie na YouTubie, to nie było przed nikim ukrywane w tym przypadku. To oczywiście sama zmiana zdania i odpowiedź, że ja już po prostu nie chcę, niestety w tym przypadku nie wystarczy. Więc myślę, że powinno to również być fair play, ostrzeżenie dla wszystkich z was. Jeśli jesteście nagrywani przez youtubera albo w jakikolwiek inny sposób zostaliście umieszczeni na YouTubie za waszą zgodą, to usunięcie się z takiego filmu po jakimś czasie, jak w tym przypadku właśnie, ile tam jest, 8 miesięcy od końca sierpnia zeszłego roku, może być problemowe, ponieważ istnieje oczywiście druga strona medalu, strona twórcy, strona kreatora, filmowca, strona nasza. Od 3 lat staramy się coś zbudować. Trzeba tutaj nadmienić, że dla stosunkowo małego w świecie YouTube kanału jak my, 65-66 tysięcy w tej chwili odsłon, to nie przelewki, jest to ciężko zarobiony wynik. Więc usunięcie tego filmu z naszego kanału bez jakiegoś konkretnie poważnego powodu absolutnie nie wchodzi w grę. Istnieje również technicznie, już całkowicie technicznie teraz mówiąc, narzędzie na samym YouTubie, taki podstawowy edytor, którego można użyć i coś tam z filmu wyciąć, ale powiedzmy sobie szczerze, nie jest to narzędzie doskonałe, dużo mu brakuje i używanie go jest dosyć problemowe. Więc ogólnie modyfikowanie istniejącego filmu jest dla nas dosyć sporym problemem. Nie chcemy tracić tych wszystkich statystyk mu towarzyszących. Zastanówmy się też nad tym, co by było, gdyby każda osoba, która kiedykolwiek powiedziała coś nie tak w filmie na YouTubie, miała na tyle mocy, żeby się z tego YouTube'a usunąć albo żeby zlikwidować wideo, to praktycznie cały YouTube mógłby się po prostu zwinąć. Jak się skończyła sprawa w tym konkretnym przypadku, zgodziłem się rozmazać twarz delikwenta, więc teraz już jest nierozpoznawalny i jeśli ktoś mu cokolwiek zarzuci i powie: hej stary, ty jakąś tam głupotę palnąłeś w tym filmie, to on po prostu może odpowiedzieć: to nie ja. Sam delikwent zagroził nam, że weźmie sprawę na wyższy szczebel i poza YouTube, więc czekamy, co stanie się dalej. YouTube odpowiedział na jego oficjalną skargę w ten sposób, że materiał nie gwałci polityki prywatności YouTube'a i nie zostanie usunięty. Jeszcze jedna mała dygresja na koniec. Jedna z osób, z którą omawialiśmy ten problem, jednoznacznie stwierdziła: przecież koleś dobrze wypadł, więc nie rozumiem, w czym jego problem. A zatem na chwilę obecną na tym stoimy. Nie wiem, czy sprawa będzie kontynuowana. Jeśli tak, to na pewno wam dam znać. A w międzyczasie czekam na wasze komentarze i wasze zdanie na ten temat. Dajcie znać, co myślicie, a ja powrócę jutro.